Pomyśl o możliwości obudzenia się pewnego dnia i uświadomienia sobie, że to, co uważasz za swoją istotę, może być jedynie odbiciem pragnień i wzorców ludzi wokół ciebie. Twoje opinie, reakcje, nawet największe lęki mogą być wynikiem sił, których nie widzisz, ciągnących za sznurki, jakbyś był marionetką. Carl Jung pozwala nam dostrzec tę niewidzialną pułapkę. Faktem jest, że większość ludzi żyje na łasce zbiorowych oczekiwań, a nie wychodząc od własnej autentyczności. Od pierwszych dni jesteśmy programowani, aby się wpasować, być posłusznymi, aby zostać zaakceptowanymi. Otrzymujemy imię, flagę, język, wartości. Wszystko dostarczone, zanim możemy wybierać. Nie zauważając tego, tożsamość, którą przyjmujemy, miesza się tak bardzo z istotą, że w pewnym momencie zapominamy o kwestionowaniu. Ale istnieje niepokojąca prawda. Dopóki nie zerwiesz z tym uwarunkowaniem, pozostajesz przez nie uwięziony. Carl Jung, szwajcarski psychiatra, zaproponował ideę indywiduacji, głęboką i radykalną podróż psychologiczną, w której człowiek zdobywa swoją autentyczność, zrywając z niewidzialnymi więzami, które dyktują umysłowi. Ta droga jednak otwiera się dopiero po wstrząsie, przebudzeniu, które zazwyczaj boli, pokazując, jak bardzo byliśmy manipulowani. Celem tego tekstu jest ujawnienie, jak siły zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne wpływają na twój umysł, podważając twoją prawdziwą wolność. Przyjrzymy się ukrytym mechanizmom manipulacji mentalnej i przede wszystkim odkryjemy, jak proces indywiduacji może cię wyzwolić. Ponieważ gdy się przebudzisz, kontrola po prostu znika i nikt więcej nie ma nad tobą władzy. Czy miałeś kiedyś wrażenie, że niektóre wybory, które czynisz, nie są całkowicie twoje? Jakby istniała ukryta energia kierująca twoimi działaniami. To daleko od przypadku. Jung ujawnił, że większość tego, co robimy, jest kierowana przez nieświadomość zbiorową. Ogromny zbiornik dziedzicznych wzorców, które kształtują sposób, w jaki postrzegamy życie, nie zauważając tego. Przez całą historię zawsze żyliśmy pod wpływem społecznych narracji. Bohater, władca, mędrzec, dziewica. Te archetypy żyją w nas, kierując po cichu naszymi krokami. Nie jesteś tylko jednostką działającą na własną rękę. Jesteś wpisany w znacznie większą narrację, gdzie twoja rola została nakreślona na długo przed twoim narodzeniem. Znaczenie sukcesu, porażki, dobra i zła prawie zawsze nie jest czymś, co rodzi się z twojego wnętrza, ale wartościami zbiorowymi zakorzenionymi, kierującymi twoimi marzeniami, lękami i ambicjami. Według Junga wszyscy nosimy personę, maskę społeczną, starannie skonstruowaną do życia w społeczeństwie. Od dzieciństwa uczymy się, że pewne zachowania są nagradzane, inne karane. Z czasem dostosowujemy naszą publiczną twarz, aby lepiej wpasować się w pracę, rodzinę, związki. Wielki problem pojawia się, gdy ta maska, persona, tak się wzmacnia, że nasze prawdziwe ja zaczyna znikać. Czasami ta społeczna reprezentacja staje się tak przekonująca, że kończymy myleniem jej z tym, kim naprawdę jesteśmy. Ludzie, którzy kultywują personę grzeczniaka, na przykład, mogą spędzić życie unikając konfrontacji, tłumiąc własną złość, stając się emocjonalnymi zakładnikami innych, nie zdając sobie z tego sprawy. Podczas gdy staramy się podtrzymać ten społecznie akceptowalny wizerunek, dzieje się coś ważnego na płaszczyźnie wewnętrznej. Wszystko to, co zaprzeczamy lub tłumimy, nie znika, tylko gromadzi się w cieniu. Cień, według Junga, tworzy się właśnie z aspektów osobowości, które odrzucamy, zaprzeczamy lub unikamy stawiania im czoła. To pragnienia, impulsy, myśli, które uznajemy za nieodpowiednie, ale które nadal działają za kulisami. Często nieproporcjonalna złość wobec kogoś ujawnia tylko aspekt nas samych, którego odmawiamy zaakceptowania. I to samo dotyczy podziwu czy nadmiernej zazdrości. W większości przypadków to, co rzutujemy na innych, ujawnia stłumione części, których jeszcze nie zintegrowaliśmy. Jeśli nie stawisz czoła i nie zintegrujesz własnego cienia, wcześniej czy później przejmie on kontrolę, działając poza twoją kontrolą. W gruncie rzeczy to 3 główne mechanizmy działają w niewidzialny sposób. Nieświadomość zbiorowa, która definiuje społeczne role, które odgrywamy. Persona, która prowadzi nas do szukania akceptacji i ukrywania naszej istoty. I cień, który przechowuje wszystko to, co staramy się tłumić,
i, nie zdając sobie z tego sprawy, kończy manipulowaniem naszymi postawami. Tylko że to nie są jedyne czynniki, które nas więzią. Istnieje jeszcze coś potężniejszego. Samo społeczeństwo, ze wszystkimi swoimi systemami cichej manipulacji. Dla Junga indywiduacja jest przede wszystkim ruchem wyzwolenia. Ale w końcu, wyzwolić się od czego? Odpowiedź jest niepokojąca. Wyzwolić się od niewidzialnej i głębokiej kontroli, jaką społeczeństwo sprawuje nad naszym umysłem od momentu narodzin. Wchodzimy w sieć zasad, wartości i oczekiwań, które kształtują nasze spojrzenie na świat, zanim jeszcze mamy tego świadomość. Co znaczy być normalną osobą, albo co reprezentuje sukces? Co znaczyłoby żyć życiem, które ma sens? Prawie zawsze te odpowiedzi przychodzą gotowe, dostarczone jako absolutne prawdy i przyzwyczajamy się je śledzić. Społeczeństwo tworzy narracje tak przekonujące, że wielu ludzi spędza całe życie ścigając cele, które w istocie nigdy naprawdę nie były ich. Świetna kariera, związek marzeń, perfekcyjny wizerunek w mediach społecznościowych. Często te ambicje odzwierciedlają jedynie zbiorowy ideał, a nie prawdziwe pragnienie. Gdy śledzimy to wszystko bez kwestionowania, tracimy więź z tym, co jest w nas najbardziej autentyczne. Kończymy wierząc, że musimy wypełniać pewne role, aby być zaakceptowanymi, szanowanymi, podziwianymi. A najniebezpieczniejsze jest to, że im bardziej się dostosowujemy, tym bardziej wierzymy, że żyjemy z własnego wyboru. Jak pisał Jung, dopóki nie staniesz się świadomy, to nieświadomość będzie kierować twoim życiem i będziesz to nazywać przeznaczeniem. Kultura funkcjonuje jak niewidzialny łańcuch, pchający każdego z nas na drogę, którą uważa za odpowiednią. Ale najbardziej przerażające jest to, że rzadko zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy prowadzeni. Z natury człowiek jest głęboko społeczny i w dawnych czasach odrzucenie przez grupę oznaczało prawdziwe ryzyko przetrwania. Ta dynamika pozostaje zakorzeniona. Ile razy już tłumiłeś szczere opinie tylko po to, żeby uniknąć konfliktu? Ile razy kształtowałeś swój sposób działania tylko po to, żeby być zaakceptowanym przez grupę? To nieświadome pragnienie aprobaty jest bez wątpienia jedną z najskuteczniejszych form kontroli. Zachęta do konformizmu jest wszędzie. Jesteśmy naciskani, aby podążać za trendami, wzorcami i oczekiwaniami. Z nadejściem mediów społecznościowych ta presja tylko się nasila. Zamiast wyrażać to, kim naprawdę jesteśmy, kończymy dostosowywaniem naszego wizerunku, aby zdobyć polubienia, obserwujących, pochwały i przynależność. Ale pytanie, które naprawdę ma znaczenie, brzmi: kim jesteś, gdy nikt nie patrzy? Jung rozumiał, że nigdy nie osiągniemy prawdziwej wolności, dopóki pozostaniemy podlegający, choć nieświadomie, siłom społecznym, które nas otaczają. I powstaje wątpliwość: dlaczego poddajemy się temu wszystkiemu bez sprzeciwu? Dlaczego akceptujemy te niewidzialne więzy, które nas trzymają? Odpowiedź ukrywa się w głębinach naszego własnego umysłu. Sekret polega na tym, że kontrola zewnętrzna istnieje tylko dlatego, że jest w nas żyzna gleba, aby to się stało. Niepewności, rany, traumy i nierozwiązane kompleksy otwierają przestrzeń dla wszelkich form manipulacji. Jednym z najczęstszych powodów, które prowadzą nas do ulegania kontroli, jest pragnienie walidacji od innych. To pragnienie objawia się jako stałe poczucie niewystarczalności, jakbyśmy nigdy nie byli na wysokości oczekiwań, kompleks niższości, który zazwyczaj rodzi się jeszcze w dzieciństwie, gdy szukamy aprobaty rodziców, nauczycieli i innych figur autorytetu. Jako dorośli ten wzorzec powtarza się z kolegami, szefami, partnerami, a nawet nieznajomymi w internecie. Tak więc zaczynamy się dostosowywać tylko po to, żeby być zaakceptowanymi, wierząc w głębi, że będziemy godni miłości i szacunku tylko wtedy, gdy wpasujemy się idealnie w formy określone przez innych. To pragnienie zewnętrznego uznania czyni nas podatnymi na każdą narrację, która obiecuje wypełnić pustkę, którą czujemy w środku. Jak podkreślał Jung, kto nie stawi czoła własnemu cieniowi, kończy będąc przez niego zniewolony. Jeśli zależysz od aprobaty innych, aby poczuć, że masz wartość, każda krytyka, odrzucenie czy porażka może całkowicie zdestabilizować twój wewnętrzny świat. To czyni cię łatwym celem dla każdej formy manipulacji. Innym elementem, który ułatwia kontrolę innych nad nami, są nierozwiązane traumy. Bolesne doświadczenia,
źle strawione, przekształcają się w głębokie rany, które często definiują nieświadome przekonania o tym, kim jesteśmy i na co zasługujemy. Jeśli na przykład zostałeś upokorzony lub odrzucony, możesz nosić ciche przekonanie, że nie jesteś godzien miłości. W związku z tym, każda obietnica ochrony, przynależności czy akceptacji wydaje się nieodparta. A gdy akceptujemy te siły jako normalne przez zbyt długo, rodzi się zjawisko psychologicznego konformizmu. Konformizm wykracza poza zwykłe podążanie za społecznymi zasadami. Reprezentuje stan mentalny, w którym zewnętrzne oczekiwania stają się tak zinternalizowane, że nie odróżniamy już tego, co nasze, od tego, co zostało narzucone. Najbardziej niepokojące jest to, że to wszystko dzieje się bez naszej świadomości, na poziomie nieświadomym. Ludzki umysł jest mistrzem w unikaniu dyskomfortu. Kwestionowanie wartości świata, odmawianie aprobaty innych, konfrontacja ze starymi traumami – to wszystko boli. Dlatego łatwiej jest płynąć z prądem, kupować gotowe narracje i wierzyć, że jesteśmy dokładnie tym, co społeczeństwo mówi, że jesteśmy. Tylko że ten komfort to jedynie iluzja. Gdy unikamy patrzenia do środka, tracimy szansę doświadczenia indywiduacji. Jak mówił Jung, to, czemu się sprzeciwiamy, nad nami dominuje, ale to, co akceptujemy, przekształcamy. Jeśli będziesz nadal odrzucać swoje wewnętrzne prawdy, ignorując stłumione części i tylko kształtując się zgodnie z tym, czego od ciebie oczekują, nigdy nie będziesz naprawdę autentyczny. Co najwyżej będziesz odbiciem zbiorowej woli, nigdy tym, kim naprawdę mógłbyś być. Dopiero po zrozumieniu, dlaczego akceptujemy te łańcuchy, staje się możliwe rozpoczęcie drogi do ich zerwania i życia prawdziwą wolnością. Carl Jung mówił, że proces indywiduacji to podróż stawania się tym, kim naprawdę jesteś. Choć brzmi to prosto, jest to prawdopodobnie najbardziej wyzywająca i głęboka podróż całej ludzkiej egzystencji. Indywiduacja to świadome i bolesne zerwanie ze wszystkim tym, co zostało ci narzucone, nie tylko przez społeczeństwo, ale także przez własne lęki i niepewności. To ruch integracji, który wymaga stawienia czoła nieznanemu w sobie i przyjęcia tego, co tak długo było ukrywane. Indywiduacja w istocie to droga samorealizacji. Nie oznacza jedynie bycia różnym od innych, ale stawaniem się kompletnym, łącząc wszystkie aspekty psyche, świadome i nieświadome, w żywą i autentyczną jedność. Jung zauważył, że nasz umysł składa się z części często antagonistycznych. Gdy są ignorowane lub negowane, te aspekty generują cierpienie, zależność i manipulację. Indywiduacja wymaga, aby osoba połączyła te części, integrując to, co jest na marginesie, aby stworzyć wewnętrzną harmonię. I nic z tego nie dzieje się bez konfrontacji. Większość ucieka od tego procesu, ponieważ wymaga on stawienia czoła wszystkiemu temu, co zostało pogrzebane w cieniu. Lęki, zazdrości, impulsy, cechy, uważane za haniebne czy nieakceptowalne. Wszystko to, co przeczy wyidealizowanej personie. Ale dla Junga nie ma innej drogi. Dopóki nie spojrzymy na nasz cień i nie uczynimy go świadomym, nadal jesteśmy przez niego kierowani. To, co odrzucamy w sobie, wcześniej czy później zaczyna dominować nasze życie w ukryty sposób. Pierwszym krokiem jest odwaga uznania i przyznania istnienia tych niepożądanych aspektów. Tylko wtedy można rozpocząć prawdziwy proces transformacji. Akceptacja tych cech nie oznacza impulsywnego działania czy usprawiedliwiania tego, co destrukcyjne, ale raczej rozpoznanie i nauczenie się integrowania tych sił w zdrowy sposób. Jung widział kreatywną ekspresję jako jedną z najpotężniejszych form dania przestrzeni temu, co zostało stłumione. Poprzez sztukę, pisanie, muzykę, uciszone części psyche mogą się manifestować i stopniowo być asymilowane przez świadome ja. W przypadku persony wyzwaniem jest ostrożne demontowanie każdej warstwy, aż pozostanie to, co autentyczne. To nie znaczy całkowite porzucenie ról społecznych, ale uniknięcie mylenia maski z prawdziwą tożsamością. Droga indywiduacji jest niewygodna, ponieważ zmusza do porzucenia iluzji i stawienia czoła trudnym rzeczywistościom. Ale tylko tak się zdobywa prawdziwą wolność. Od momentu, gdy stajesz się całością, nikt więcej nie jest w stanie tobą manipulować. Podczas tej podróży wiele iluzji musi umrzeć, a wraz z nimi części siebie, które wydawały się niezbędne, ale istniały tylko po to,
żeby podobać się innym. Jung dobrze wiedział, bycie autentycznym oznacza pozostawienie za sobą komfortu konformizmu i przyjęcie wyzwania życia jako jednostka wyjątkowa w świecie, który faworyzuje powtarzanie. Na początku procesu naturalne jest, że ludzie wokół wyczuwają różnice. Przestajesz być przewidywalny, wymykasz się łatwym klasyfikacjom, a to destabilizuje tych, którzy wciąż trzymają się sztywnych wzorców. Psychologiczna wolność może być samotna, ponieważ niewielu jest gotowych stawić czoła własnym cieniom. Wolą gotowy scenariusz, nawet jeśli kosztuje to życie bez autentyczności. Jung mówił, że samotność nie rodzi się z braku towarzystwa, ale z niemożności dzielenia się tym, co naprawdę dla ciebie ważne. Im głębiej zagłębiasz się w indywiduację, tym bardziej zauważasz, że pewne rozmowy brzmią pusto, pewne grupy wydają się ograniczone, pewne więzi tracą sens. Ta samotność to cena do zapłacenia, ponieważ żeby znaleźć siebie, trzeba oddalić się od głosów, które starają się definiować, kim powinieneś być. Droga indywiduacji nie staje się trudna tylko przez izolację. Stanowi także wyzwanie, ponieważ przynosi opór zarówno ze świata wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Samo nieświadome czasami reaguje z siłą na zmianę, próbując utrzymać cię w starych wzorcach. Kompleksy, traumy i lęki buntują się przeciwko nowemu, czyniąc częstym doświadczenie niepokoju, winy, a nawet paniki wobec idei bycia autentycznym. Porzucenie bezpieczeństwa znanego może dawać wrażenie żeglowania na otwartym morzu, bez gwarancji przybycia. Z zewnętrznej strony ludzie, którzy najbardziej korzystają z twojego konformizmu, rodzina, przyjaciele, koledzy, mogą próbować sprowadzić cię z powrotem do starej roli. Związki mogą się pogorszyć, znajome środowiska stają się dziwne. Niekoniecznie ze złośliwości. Twój wzrost zmusza innych do patrzenia na wszystko to, czego unikają w sobie. Stawanie się autentycznym to łamanie nieświadomego paktu zbiorowego komfortu, a wielu woli odzyskać cię dla stada, niż radzić sobie z dyskomfortem zmiany. Joseph Campbell, silnie wpływany przez Junga, opisał podróż bohatera jako historię tego, kto porzuca strefę komfortu, stawia czoła wyzwaniom i wraca przemieniony. Ta symboliczna trajektoria przekłada samą indywiduację. Bohater, który wyrusza w poszukiwaniu siebie, stawia czoła swoim wewnętrznym potworom i wraca z nowym spojrzeniem na życie, swoją wewnętrzną prawdą. Mit bohatera w rzeczywistości to wielki portret walki o stawanie się całością. Stawiając czoła cieniowi, zdejmując personę i integrując wszystkie ukryte strony, jednostka przechodzi przez proces psychologicznego odrodzenia. Tak jak w legendach, wymaga to odwagi, aby stawić czoła odrzuceniu, lękowi, a nawet społecznej izolacji. W końcu cena prawdziwego uwolnienia się to rezygnacja z iluzji bezpieczeństwa. W zamian jednak zyskujesz coś nieporównywalnie cenniejszego. Życie prowadzone przez własną oś, a nie przez zewnętrzne oczekiwania. Jeśli dotarłeś aż tutaj, zrozumiałeś, jak niewidzialne siły społeczne, psychologiczne i kulturowe kształtują nasze wybory. Zrozumiałeś, że tylko poprzez indywiduację osiąga się prawdziwą wewnętrzną wolność w bolesnym, ale rewolucyjnym procesie integrowania wszystkiego tego, co twoja psyche przechowuje. Jung poświęcił swoje życie odgadywaniu tych tajemnic i postrzegał indywiduację nie jako teoretyczny luksus, ale jako życiową pilność. Bez tego jesteśmy skazani na bycie jedynie odbiciami cudzych pragnień, żyjąc daleko poniżej tego, czym moglibyśmy być. Wolność, której szukasz, nigdy nie przyjdzie z zewnątrz. Nie znajdzie się w akceptacji grupy, sukcesie finansowym, ani w tożsamościach starannie skonstruowanych, żeby podobać się. Wolny jest tylko ten, kto potrafi stawić czoła własnej historii bez lęku, akceptując rany, traumy i przekonania, które przez długi czas akceptował bez kwestionowania. Wyzwolenie wymaga odwagi, samopoznania i gotowości przejścia przez dyskomfort. Czasami to proces samotny, często trudny, ale to jedyna droga dla tych, którzy pragną żyć autentycznie i w pełni. Jak powiedział Jung, kto patrzy na zewnątrz, śni. Kto patrzy do środka, się budzi. Gdy się przebudzisz, nic ani nikt nie ma już władzy, żeby cię kontrolować, ponieważ przestajesz być odbiciem i stajesz się wreszcie sobą. A więc, czy jesteś gotów zrobić pierwszy krok w tej podróży indywiduacji?
Czy jesteś gotów zerwać wszystko to, co cię więzi, żeby w końcu odkryć, kim naprawdę jesteś?